Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj filmik długo przez Was wyczekiwany, czyli druga część układania mini warzywniaka. Tutaj mam rzeczy, które ułożyłam w pierwszym odcinku. Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to tutaj Wam zostawię do niego odnośnik. Zobaczcie sobie tamtą część i zapraszam ponownie tutaj. Tutaj są rzeczy, które zrobiłam, tak jak już mówiłam w poprzednim filmiku. Mamy tutaj jakieś słoiczki, wiaderka, przyprawy. I to wszystko będzie poukładane na tej półeczce. Ja sobie to później będę tutaj do tej półki przyklejać. Mam tutaj również farby, które były w tym zestawie. Dodatkowo mam zwykły klej do papieru i klej uniwersalny do wszystkiego i nim kleję takie rzeczy właśnie jak drewienko. I tutaj mam całą resztę zestawu, czyli najważniejsza instrukcja. Tutaj gdzieś skończyłam. I oczywiście nasze przybory, które są w pewien sposób rozrzucone. Mam tutaj jakiś ołóweczek, zostawiłam nożyczki, mam tu również pensetę z takich rzeczy dodatkowych, bo tego nie było w zestawie. Mam pędzelek, ale nie pamiętam, czy on był w zestawie, czy nie. Chyba tak. I to chyba tyle z takich rzeczy dodatkowych. Cała reszta to jest właśnie zawartość zestawu. Z takich rzeczy dodatkowych będzie mi potrzebna również linijka lub coś do mierzenia, ale ja linijki nie mam, więc muszę się wspomagać czymś takim. Mam nadzieję, że mnie to jakoś poratuje, bo nie mam pojęcia, gdzie mam linijkę. Miałam chyba jedną ekierkę gdzieś, linijki chyba w ogóle w domu nie mam. No a ta ekierka mi zniknęła, także zostaje mi tylko to. Kolejnym krokiem w mojej instrukcji jest zrobienie worka na ziemniaki. Więc zaczynamy od tego, że bierzemy sobie taki paseczek materiału i on jest oznaczony H07, więc wyciągamy sobie w tym momencie nasz pojemniczek z oznaczeniem H i żeby wiedzieć, co to jest 07, to musimy sobie przejść do naszej instrukcji i poszukać sobie właśnie tego H07 to jest właśnie coś takiego, więc wiedząc to, musimy teraz wyciągnąć to z tego woreczka. Z tego materiału wycinamy sobie teraz dwa kawałki, które będą miały 2 cm na długość, czyli tak mniej więcej tyle. O, i 5 cm na szerokość. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli tak. Raz, 2, 3, 4, 5. Coś takiego. I tutaj łączymy. I potrzebujemy 2 takie paseczki. Złożyłam sobie to na pół i teraz będę sobie to wycinać. Skleiłam sobie pierwsze 2 fragmenciki tylko po bokach, od góry nie sklejałam i dociskam to takim klejem, żeby to jako tako złapało, bo składanie tego w ogóle, sklejanie jest strasznie trudne. I w ogóle chciałam Was od razu przeprosić za to, jak wyglądają moje paznokcie, ale ja z moimi paznokciami zawsze mam ogromny problem z uwagi na to, że one są po prostu zniszczone, są połamane, są brzydkie. W dodatku od dłuższego czasu, od wielu lat w sumie mam onycholizę, która po wyleczeniu od razu powraca. Żadna stylistka nie chce mi robić paznokci, a ja sama robiąc paznokcie tylko pogarszam całą sytuację, więc mam brzydkie paznokcie i ja Was bardzo za to przepraszam, ale naprawdę nie mogę robić paznokci, bo inaczej moja onycholiza się jeszcze bardziej pogłębia i to wygląda po prostu źle, a chciałabym się tego pozbyć. Tyle o moich paznokciach, więc wiem, że one nie są miłe dla oka, ale niestety nie umiem sobie z nimi poradzić. Także lecimy dalej. Mam już zrobione 2 woreczki i teraz muszę sobie poszukać takiego wypełnienia z gwiazdką.
Ja nie wiem, gdzie to wypełnienie z gwiazdką jest, w którym woreczku, więc po raz kolejny wchodzę sobie tutaj i szukam. Przeszukałam całą instrukcję i nie znalazłam nic, co byłoby oznaczone gwiazdką, a to jest takie wypełnienie. Przeszukałam też całe pudełko i nie widzę nic takiego, więc wydaje mi się, że ta gwiazdka może oznaczać to, że my musimy sobie to sami jakby kupić, więc przyniosłam swoje wypełnienie z szafki, taką kulkę i będę się ratować swoim. Nie wiem, czy to było gdzieś napisane, że to też trzeba mieć dokupione. Nie wiem, w każdym razie mam swoje i teraz będę to tutaj wkładać. Jak ja mam to tam wsadzić? Włożyłam, ale wszystko się rozkleiło. Także sklejam drugi raz. Mam już tego dość, więc poszłam po igłę i nitkę. A w zasadzie to tępą igłę i mulinę. I ja to po prostu zszyję. Zszyję to tępą igłą. Nie wiem. Dobra, jakkolwiek, byle jak, byle tylko po prostu się to trzymało, bo ja nie umiem szyć ogólnie. Więc jakkolwiek. Pierwszy worek zszyty. Mogłoby być to zszyte ładnie, ale już się zdenerwowałam, więc zszyłam to byle jak. Zrobił mi się taki kwadratowy pierożek. Także zszywam drugie i robię kolejne 2 worki. O dziwo, ten drugi woreczek mi się nie popsuł, ale i tak postanowiłam go zszyć tak dla pewności. Teraz wycinam sobie kolejne 2 elementy. Te następne worki mają mieć szerokość 2 cm i na długość mają mieć 4,4 cm, czyli to jest idealnie ten kawałeczek. Zaszyłam 2 woreczki, wywinęłam je teraz na lewą stronę i teraz ponownie biorę sobie odrobinkę tego i będę wkładała to do środka. Teraz już chyba będzie mi troszeczkę łatwiej, jak to jest zszyte. Problem z tymi workami jest taki, że ten materiał się po prostu strzępi i w momencie, kiedy dociśniemy coś delikatnie mocniej, to ten materiał się po prostu pruje i nawet szycie mu nic nie daje, bo jest cały spruty.
Te niteczki po prostu się rozchodzą, jak widzicie, tutaj mam pełno jakichś takich z tego materiału. Teraz będę robiła ziemniaczki, więc będę potrzebowała pół centymetra zielonej plastelinki, 1 centymetr pomarańczowej i 1 centymetr żółtej, a później będziemy sobie lepić ziemniaki na szerokość 0,4 cm. Przygotowałam sobie kuleczki. Jedna wylądowała oczywiście we włosach mojej Nadii. Tak jest właśnie nagrywać z dzieckiem. Więc nie wiem, jak ja mam to teraz rozplątać. No pięknie. Uratowałam kawałek tej plasteliny, ale w niej są jakieś dziwne farfocle, ale nie chcę brać kolejnego kawałka, bo w tych zestawach jest wszystko wyliczone dosłownie co do milimetra, więc boję się, że mi tylko potem zabraknie. Ta plastelina to nie jest zwykła plastelina, ona jest taka jakby piankowa i taka jakaś dużo bardziej klejąca. Śmiesznie ona wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądała po połączeniu tych kolorów. Czy będzie to kolor taki ziemniaczany? Nie wiem jak w kamerze, ale w rzeczywistości ten kolor jest w ogóle niepodobny do ziemniaka. Taki trochę zielonkawy, chociaż... Może tylko mi się tak wydaje przez to światło takie sztuczne. Nie wiem, ale zrobię z tego 24 ziemniaki, po 12 do każdego worka. Każdy ziemniak ma mieć, tak jak mówiłam, 0,4 cm. Powiem Wam, że robienie tych ziemniaków to jest najprzyjemniejsza część chyba z całego tego zestawu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale jak na razie to te ziemniaczki mi się najbardziej podobają. Będą miały różną wielkość, bo oczywiście nie umiem wymierzyć tak idealnie. Ale to nic. W ogóle fajna jest ta plastelinka, powiem Wam szczerze, bo ona jest taka inna niż do tej pory się spotkałam. Nie widziałam jeszcze takiej plasteliny. Ciekawe, czy będzie zasychać, czy nie. Zobaczymy. Tu mam 12 ziemniaczków na jeden worek. I teraz nie wiem, czy tak po prostu to tutaj włożyć i to nie wypadnie, czy może, nie wiem, wspomagać się jakimś klejem. Może jednak nałożę tu trochę tego kleju. Tylko o, tu jest mój patyczek. Może nałożę tego kleju. Niech będzie. Żeby mi się to nie odkleiło. Nie wygląda to tak jak na zdjęciu, ale powiedzmy, że to jest worek z ziemniakami. O nie, wypada mi. Ostatnią rzeczą, którą muszę zrobić, jest wycięcie tych 4 etykietek i przyklejenie je na woreczki. Mam już gotowe moje woreczki i tutaj na samym dole do całej tej półeczki brakuje nam tylko, jak się to nazywało, doniczki, numerek 108 i to jest dokładnie to, więc teraz muszę sobie to lekko naciąć. Dobra, tak bez sensu to utnę tak w środku, ale i tak to za chwilę zakleję taśmą.
wyciągamy sobie jedną zwykłą doniczkę. Teraz najfajniejszy moment, czyli przygotowujemy sobie całą naszą, jak się to nazywało, bułeczkę. Brakuje mi już słów. Wysypuję. Pamiętam, że coś mi się tutaj odkleiło, chyba od tego miodu właśnie. Nie wiem, który to jest miód, być może ten. Spróbuję jeszcze raz tą plakieteczkę sobie tutaj przykleić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że reszta jakoś bardzo nie ucierpiała przez ten czas w szafce. Przykleimy i będzie jak nowe. To było chyba to. Dobra, jest. Coś się trzyma, niech sobie to wyschnie. I teraz będziemy przyklejać. Spróbuję to przyklejać w taki sposób, nie wiem, tak, na stojąco. Może zacznijmy tak właśnie na stojąco. I pierwsze jest wiaderko. W drugiej kolejności mamy mini doniczkę. I tutaj też bardzo się cieszę, że zrobiłam ją troszkę po swojemu, bo przykleiłam w środku ten mech. Nie zostawiłam go tak po prostu, tylko właśnie go przykleiłam, zalałam go klejem i też bardzo fajnie się trzyma. Myślę, że bez tego już dawno by stąd wypadł. I to przyklejamy tak na środku. Oby się to trzymało, to trzeba tak delikatnie. I tutaj jeszcze doniczka, nie wiem, czy ona się przyklei, ale oby, bo nie chciałabym mieć takich ruchomych rzeczy tutaj. Chciałabym, żeby to stało wszystko tak mur beton, a nie, że przy najmniejszym wstrząsie wszystko mi stąd spadnie. Doniczka. I teraz będziemy przyklejać takie coś. I to musi być przyklejone tutaj. Więcej kleju. Nie mam pojęcia, czy uda mi się to przykleić na tyle stabilnie, na ile bym chciała. I tak się zastanawiam, czy może nie iść po jakiś mocniejszy klej typu kropelka. Teraz mam rozkminę życia. Zobaczę, czy jeszcze mam ten klej, bo być może lepiej by się to trzymało. Mam tutaj coś takiego, nie mam pojęcia, co to jest za klej, ale coś takiego znalazłam z takiego bardziej wytrzymalszego. Nie wiem, jeszcze go nigdy nie używałam, ale może wyleję sobie go troszeczkę i zobaczę, czy będzie kleił jakoś mocniej. Chyba za dużo wycisnęłam. Szybko zakręcić. Powinnam wycisnąć delikatnie.
Ale śmierdzi ten klej. Chyba jest bardzo mocny, bo bardzo śmierdzi. To taka oznaka. Mam nadzieję, że szybko nie zastyga, bo inaczej będę miała problem. Można nim kleić papier? Nie zastygaj szybko, bo mi jesteś potrzebny tutaj. To pachnie trochę jak lakier do paznokci, ale taki mocny lakier do paznokci. Dobra, biorę sobie to w rękę, albo raczej w pensetę. Nie zastygaj, bo będzie problem. Nie zastygaj mi tu. Raz. Szybka akcja to musi być chyba. Oby to nie zastygło. To już zastyga. Nie zastygaj. Klej po mistrzowsku, tak jak chciałam, ale już się robi gęsty, więc no ma to swoje plusy i minusy. Muszę szybko z nim pracować. Nawet nie sprawdziłam, czy mi się to nagrywa, a ja sobie tutaj tak mówię do Was. Miałam niedużo mówić, żeby to nie trwało 2 lata znowu ten film, a jak zwykle się rozgadałam. Nie! Nie spadaj! Jakieś nitki mi się tutaj ciągną z tego kleju. Ostatni słoiczek. Aby ten klej... Nie, połączyłam 2 kleje razem, żeby mi teraz jakaś reakcja chemiczna nie zaszła dziwna. Bo po rozszerzonej chemii wiem, że może mnie tu spotkać wszystko. Dobra. To już jest. Co my tu dalej mamy? To było tak. To i to na jedną półkę, a to na drugą półkę. I to miało być też tak umocowane pod kątem. Tu kleju. Raz. Ale mocno trzyma. Ten klej to był strzał w 10 do sklejenia tego. Szkoda, że nie wpadłam na niego wcześniej, jak kleiłam te rzeczy u góry. Tak wygląda już gotowa półeczka. Tutaj to ostatnie mi się nie bardzo chce przykleić, bo postanowiłam, że dla eksperymentu spróbuję to przykleić tym starym klejem, ale
On strasznie wolno zastyga i przewraca mi się to, a później dokleiłam tym drugim i teraz mi się przewraca, bo się w ogóle nie trzyma, ale no wygląda to pięknie, musicie sami przyznać. Nie chcę za bardzo przekręcać, żeby to sobie w spokoju zasychało. Odkładamy na bok i robimy kolejne rzeczy. Przechodzimy teraz do następnego kroku i wycinamy sobie numerek 2,19 i będziemy z tego robić koszyczki na owoce i warzywa, a w zasadzie to chyba nawet same warzywa, więc wycinamy. Teraz wycinamy 2,18 i będziemy z tego robić dół koszyczków, które wycięliśmy przed chwilą. Formujemy sobie teraz nasze koszyczki w taki sposób i będziemy je ze sobą sklejać. I do tak sklejonego koszyczka będziemy doklejać również jego dno. Zaginam sobie rogi. Smaruję klejem. I przyklejone. Biorę sobie teraz taki sznureczek, 73 cm sobie tutaj odmierzyłam i muszę go teraz rozwarstwić, a później obkleić nim moje wiadereczka. W zasadzie to takie, nie wiem, doniczki na te nasze warzywa. Posmarowałam sobie część tego wiaderka klejem. I teraz będę dookoła obklejać to wiaderko. Mam nadzieję, że mi się to tutaj przyklei. Tymi dwoma paskami miałam owinąć 2 takie wiadereczka, ale uznałam, że owinę 3 tak trochę rzadziej, bo nie chciało mi się bawić i tak, wiecie, co do centymetra dosłownie dociskać jedno do drugiego. Ja nie jestem zbyt dokładna, jeśli chodzi o takie rzeczy i wcale mi to nie przeszkadza, bo to ma mi sprawiać przyjemność, a mi niestety nie sprawia przyjemności robienie tego tak super idealnie. Więc zrobiłam tak, żeby jeszcze było widać trochę to pod spodem i uważam, że też to wygląda całkiem ok, bo przynajmniej przebija się ten spód. Także no, mi się na przykład tak bardziej podoba niż tak super idealnie. Więc teraz znowu potrzebuję tego wypełnienia co poprzednio. Także naleję sobie tam kleju i znowu będę wkładała wypełnienie.
Teraz bierzemy sobie jedno takie pudełeczko. Wyciągnęłam już 6 takich cosiów i teraz będę sobie to tak odcinać, zachowując jakiś tam kawałek tej łodyżki. Potrzebuję takich 12, czyli 6 pręcików, każdy po 2 końcóweczki. Wyciągnęłam sobie również mech i teraz wkładam tą końcóweczkę do kleju, a później wszystko obtaczam w mchu. I zostawiam na chwilkę do wyschnięcia. I tak robimy 12 czegoś. Nie wiem, co to ma być. Jakaś taka, nie wiem. Nie wiem, co to ma być. Gruszka? No powiedzmy, że gruszka. Nie wiem. Jak macie pomysł, to możecie napisać w komentarzu. Teraz pokrywam wszystko klejem od góry, żeby mi się ładnie przykleiło. I będę przyklejać gruszki w jakiś sposób. Przynajmniej się postaram. Powiedzmy, że to są gruszki. Nie mam pojęcia, co to jest. W następnym kroku troszeczkę się zatrzymałam, bo totalnie nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I naprawdę siedziałam tutaj z 10 minut, więc to była taka gruba rozkmina. Ale już teraz wiem, więc wycinamy sobie 4,25. I to są takie kwadraciki maleńkie. I to nam będzie potrzebne do następnego koszyczka. Teraz to chyba musimy wyciąć, a to też jest takie maciupeńkie, maciupeńkie. Mam tutaj 14 takich maciupeńkich kwadracików i teraz muszę sobie wyciąć, nie wiem ile, powiedzmy, że jakiś taki kawałek tej krepiny, bo to jest chyba krepina. Krzywy, ale powiedzmy, że wystarczy. Rozciągam sobie go, żeby mi wystarczył na długo. Nie wiem, jakie to ma być rozmiarowo, bo oni tutaj nic nie napisali, dosłownie nic. Więc dlatego ja tak bardzo długo to rozkminiałam, o co chodzi i jak ja to mam zrobić, żeby to jakoś było. Nie wiem, ile mi wyjdzie z tego kawałków. Dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 8, może nawet więcej, jak się postaram.
Dobra, i o co tu chodzi? Nie wiem, nie zobaczycie chyba nic, bo ja to robię tak na kraju, ale potrzebuję sobie posmarować ten kwadracik klejem. Następnie trzeba go przykleić pensetą do tego kawałeczka. Znowu posmarować, żeby owinąć tym papierkiem ten kwadracik. Dobra, ja to zrobię tak mniej więcej na takie prostokąciki. Mam nadzieję, że nikt się tu na mnie nie obrazi za bardzo. To chyba mogę jeszcze przyciąć bardziej. Zrobię eksperyment, tak żeby mi ten jeden paseczek starczył, bo tu ogólnie trzeba bardzo oszczędzać te produkty. Bo jest ich mało po prostu. Jest wszystkiego tak na styk dali tutaj w tym zestawie. I trzeba uważać, żeby przypadkiem nie dać milimetr więcej, bo później zabraknie do następnego kroku. Mamy 2 i tak dalej. Zrobiłam już jakieś takie małe pypcie i teraz biorę sobie 7 takich. Jeden mam popsuty, więc muszę sobie go wymienić na inny. Dobrze, że jest trochę w zapasie. I teraz podobnie jak poprzednio odcinam sobie tak, żeby zostało odrobinkę końcóweczki. I teraz biorę sobie to coś. Znowu maczam w kleju i będę sobie owijała zielone wokół tej łodyżki. O nie. Tak to ma wyglądać. I resztę sobie odetnę. Zrobiłam drugi koszyczek, więc teraz mam 2. I chwila przerwy, bo siedzę tu, słuchajcie, już 4. godzinę. Mam serdecznie dość. Strasznie dużo czasu to zajmuje. Teraz chwila przerwy, zobaczę ile mniej więcej mam materiału, na ile minut i wracam najwyżej. Powiem Wam co dalej. Wracam ponownie i powiem Wam, że mam materiału na ponad godzinę. Ja nie wiem, jak ja to wszystko dam radę zmontować, żeby się to dało oglądać. Tutaj mam te 2 koszyczki, które zrobiłam. Zrobię teraz piękne zdjęcia i zrobię Wam miniatureczkę ładną do tego filmu, a całą resztę zobaczycie w kolejnym filmiku. Teraz nie złapę fokusa. Szaleje mi aparat. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w następnym filmiku. Pa!